komentarzach pod ostatnim filmem było kilka uwag, że test był niekompletny. Tymi 2 przewodami, a tutaj jeszcze nie podłączyłem, to musimy jeszcze wrócić, ponieważ tutaj jeszcze nie podłączyłem przewodu ochronnego. Chodźcie szybko, to coś Wam pokażę. No witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj znowu jesteśmy po tej stronie tutaj testowej. Stanowisko testowe troszeczkę się zmieniło, ponieważ w komentarzach pod ostatnim filmem było kilka uwag, że test był niekompletny. I ja się z tym zgadzam. Był niekompletny. Jeżeli będzie trzeba, jeżeli uważacie, że czegoś nie przetestowałem jeszcze i że warto byłoby sprawdzić, to bardzo proszę o informacje w komentarzach i nagramy. Nie ma problemu. Chciałem podziękować za kawę dla pana Robert1508. Bardzo dziękuję za kawkę. Teraz może szybciutko opowiem Wam, co my tutaj mamy. Tak jak poprzednim razem, mamy tutaj 3 falowniki, z czego jeden to już nie możemy powiedzieć, że to jest falownik, tylko to jest skrzynka do niczego, bo tam wypaliłem. Tak jak Wam mówiłem poprzednim razem. Dzisiaj nie będziemy testowali poboru prądu na biegu jałowym, takim całkiem nieobciążonym. Dzisiaj będziemy testowali te 2 falowniki już pod obciążeniem. I będziemy mieli małe obciążenie i trochę większe obciążenie. Opowiem może na początku troszeczkę na temat, jak to wszystko jest połączone. Zacznijmy od tego srebrnego. Tutaj mamy podłączenie do baterii. Wyjście po stronie AC z tego falownika idzie tutaj tymi 2 przewodami, a tutaj jeszcze nie podłączyłem. To musimy jeszcze wrócić, ponieważ tutaj jeszcze nie podłączyłem przewodu ochronnego, więc tak nie może być, zapomniałem. Idę szybciutko złapać kawałek kabla, podłączamy przewód ochronny i wracamy z powrotem i opowiem Wam dalej, jak to wygląda. Ja wiem, to może się wydawać głupie, że tutaj kable tak luzem sobie wiszą, a ja tutaj się rzucam o brak przewodu ochronnego, ale bezpieczeństwo jest istotne. Ta instalacja nie jest instalacją, która będzie pracowała. To jest instalacja tylko i wyłącznie do testów. A jako, że jest tylko i wyłącznie do testów i tylko ja ją obsługuję tutaj, to nie muszę się przejmować, że okablowanie nie jest zgodne z przepisami tutejszymi. 18. edycja przepisów tych elektrycznych już w tej chwili jest 4. poprawką, a my tutaj mamy takie kwiatki. Dobra, wracamy jeszcze raz. Srebrna skrzynka, pozytywny biegun od magazynu energii. Tutaj będzie podłączony negatywny. Na wyjściu po stronie AC mamy 2 razy 2,5 kwadrat. Te przewody idą sobie tutaj na ten bezpiecznik. W tej chwili te bezpieczniki są już 16 amperowe, ponieważ będziemy brali więcej niż 6 amperów prądu. Z tej eski idzie sobie na to gniazdko. Dlaczego na to gniazdko? Dlatego na to gniazdko, że to gniazdko jest po stronie zasilania i tym kabelkiem symulujemy sobie grid, tak? Symulujemy sobie sieć zewnętrzną, z tym, że dzisiaj nie będziemy z tego korzystali, ponieważ my będziemy sprawdzali sobie, ile bierzemy prądu po stronie DC i ile tego prądu będzie po stronie falownika. Na tych 2 gniazdkach będziemy podłączali nasze odbiorniki, nasze obciążenie. Teraz jeżeli chodzi o odbiorniki, o nasze obciążenie, co będziemy używali? Będziemy używali obciążenia indukcyjnego, o charakterystyce indukcyjnej, tak? To jest wiertarka, która moc 450 watów. 450 watów. Co jeszcze będzie naszym obciążeniem? Kolejnym obciążeniem, które będziemy używali, to jest taki typowo oporowe obciążenie, bo tutaj jest tylko grzałka. On ma około 50 watów. Wprawdzie tutaj pisze
od 25 do 250, ale to jest tak tylko napisane na tym urządzeniu. Będziemy też używali takiego sprytnego grzejnika. Tutaj jest na nim napisane 2 kW. My sobie sprawdzimy. On pewnie całych 2 kW nie ma. To będzie obciążenie mieszane, ponieważ tutaj też jest wentylator w środku. Tutaj jest, tak jak widać, ale głównie no te 2 kW to będzie ta grzałka, która tam jest w środku. Co my mamy? Mamy tak, no wiemy, że mamy tutaj sobie te skrzynki. W tej chwili ten inwerter jest zasilony z naszego magazynu tutaj tego. Na magazynie mamy powiedziane, że jest napięcie 53,3 V. My sobie to sprawdzimy. Tutaj dotkniemy sobie i co mamy? 53,3 V, czyli dokładnie takie same napięcie, jak pokazuje nam BMS. Mamy podłączony ten pistolet na ciepły, na gorący klej. Teraz włączymy sobie grid, tak? Czyli włączymy zasilanie na te dwa gniazdka. Tylko do tego gniazdka mam w tej chwili wpięty ten pistolet, tak? I w tej chwili go uruchomimy. Zobaczymy sobie, jaki ma pobór mocy. No i tutaj pokazuje nam, że bierzemy około 44, no on się, jak się troszkę rozgrzeje, to się ustabilizuje. Dobra, powiedzmy, że bierzemy 42 W i to jest taki pobór ciągu. Podłączymy sobie może naszą wiertarkę. Zero 21 kW. To jest grzejnik. Grzejnik zaczyna grzać i pokazuje nam 1,99 kW. Teraz sprawdzimy sobie prąd, jaki pobieramy sobie wyzerowany 8,92 ampera. To jest nasz grzejnik i on bierze 8,92 ampera i podłączymy naszą wiertarkę z powrotem. Zero 87. No troszkę się nagrzało uzwojenie i tam troszeczkę ten prąd spada. Ale powiedzmy, że to jest 0,88 ampera. I teraz jeszcze podłączymy sobie z powrotem ten nasz pistolet do klejenia. I pobór prądu jest 0,17 ampera. Dobrze. Przełączymy się tutaj na biegun pozytywny falownika. Falownik w tej chwili, ten jest podłączony na biegu jałowym bez żadnego obciążenia. Taki mamy pobór bez żadnego obciążenia. Teraz włączymy sobie tutaj tą eskę, bo to jest eska, która zabezpiecza nam ten falownik. Podłączymy sobie naszą wiertarkę tutaj. Wiertarka została włączona do gniazdka. I teraz 4,46. 4,42. Jeszcze raz. 4,40. Powiedzmy, że jest 4,40. Jeżeli weźmiemy teraz nasz pistolet na ciepły klej, no to 1,2. Teraz zobaczymy sobie jeszcze nasz grzejnik. Grzejnik wystartował i grzejnik bierze nam 42 ampery. I takie pobory po stronie DC, od strony naszego
od strony naszego akumulatora, od strony naszego magazynu, mieliśmy na tej niebieskiej skrzynce. Co teraz zrobimy? Teraz wyłączymy tę niebieską skrzynkę. O, właśnie została wyłączona. I ja teraz przepnę te kable do tej skrzynki szarej. Najpierw musimy rozłączyć to nasze tymczasowe połączenie skręcane. Mówię najpierw, ponieważ nie mam bladego pojęcia, gdzie położyłem klucz dynamometryczny i próbuję grać na czas, na zwłokę, żeby wyglądać, że wiem, co robię. A, jest klucz, znalazłem, słuchajcie, leży w takim miejscu, żebym na pewno go nie szukał. Nasz magazyn został właśnie podpięty. No i teraz musimy naładować sobie kondensatory, bo my nie lubimy, jak kondensatory strzelają za mocno. Kondensatory naładowane, włączone i teraz możemy mu wyłączyć sieć. O, teraz włączył. To ja wam tutaj pokażę tym urządzeniem. Tutaj pracujemy sobie z baterii. Przyrząd nasz wspaniały mamy podpięty dokładnie w tym samym miejscu. Wyzerujemy go. Dobra, jest 0. Zakładamy i zobaczcie, w tej chwili falownik nieobciążony pobiera 1 amper bez żadnego obciążenia. Teraz ciążymy sobie ten falownik tym pistoletem na gorący klej. Włączamy 1,9 ampera. Teraz weźmiemy naszą wiertarkę. Pięć i 4. No dobra, 5,3, niech mu będzie. 5,3 ampera. No i teraz podłączymy nasz czysty grzejniczek. I grzejnik bierze nam 43. I znowu wszystko wyłączone i bierzemy sobie 1 amper. Słuchajcie, tam jeden z kolegów powiedział, że jego inwerter można ustawić mu tryb oszczędzania magazynu. Ja sprawdziłem w instrukcji obsługi tego urządzenia i tutaj w tym akurat nie da się tego zrobić. Nie ma takiej opcji, żeby ustawić mu taki tryb, w którym on by oszczędzał. Więc przejdziemy teraz do komputera, wpiszemy te wszystkie cyferki i zobaczymy, policzymy sobie, jakie to są straty i ile tego haraczu musimy zapłacić dla pana srebrnego i dla pana niebieskiego, żebyśmy mogli z tej darmowej energii korzystać. I tak jak mówię, to jest wszystko pięknie, ładnie. Jeżeli mamy wystarczająco dużo słońca, jeżeli mamy wystarczająco dużo paneli i jeżeli nasze magazyny są wystarczająco duże. Natomiast jeżeli mamy malutki magazyn, to każdy wacik, każdy 1 amper ma znaczenie i to ma duże znaczenie i tak jak starałem się to wam pokazać poprzednim razem, tak samo staram się to teraz wam tutaj przekazać. Nie zrozumcie mnie źle. Ja wcale nie mówię, że srebrna skrzynka jest gorsza od niebieskiej skrzynki, albo niebieska skrzynka jest lepsza od srebrnej skrzynki. Wszystko zależy od tego, czego oczekujecie i na jakie koszty się zgadzacie. To jest bardzo dobre urządzenie, ja nie mówię, że nie. Działa, jest tanie. Nie jest tanie w eksploatacji, ponieważ więcej nas kosztuje wyprodukowanie tego prądu. I tak możemy się kłócić i możemy się tutaj spierać, że tak, ale ja kupię sobie 3 te urządzenia za jedno to urządzenie. Tak,
Ale tak samo można powiedzieć, że kupisz sobie 5 Fiatów Punto zamiast jednego Bentleya, albo nie wiem, 1000 rowerów zamiast jednego samolotu. Nie da się tego tak porównywać, że to jest tanie, to jest lepsze, albo to jest tanie, to jest gorsze. Wszystko ma swoje miejsce na rynku i wszystko do czegoś jest potrzebne. Nie możemy porównywać traktora do bolida Formuły 1, bo to są dwa różne urządzenia. I tak samo jest tutaj z tymi falownikami. Pomimo tego, że one robią tą samą pracę, służą do tego samego, ale nasze oczekiwania mogą być różne i nasze potrzeby mogą być różne. Bo jeżeli ten nasz falownik jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli korzystać z prądu od czasu do czasu, albo nawet dłużej i nie zależy nam za bardzo na niezawodności i mamy gdzieś bezpieczeństwo to cybernetyczne, no to możemy sobie wstawić sprzęt Huawei'a. Nie ma problemu. Da się. Będzie działało? Będzie działało. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, co chcemy uzyskać. Na razie tyle. Idziemy do komputera i pokażę Wam te wyliczenia. Weźmiemy to w jakąś tabelkę. No i teraz mamy tak. Jesteśmy już właśnie sobie tutaj przy komputerze, jak widać na załączonym obrazku. I co my tutaj mamy? Taką małą tabelkę zrobiłem i zrobiłem takie założenie, że napięcie na magazynie jest 53 V. To założenie będzie mi potrzebne po to, żeby później tutaj wyliczać moc, jaka jest zużywana z magazynu. Pistolet do kleju. Ten najmniejszy odbiornik energii, jaki żeśmy testowali. On zużywał 0,18 A przy 230 V z sieci i jego moc była 40 W. To było mierzone bezpośrednio na zasilaniu do tego urządzenia. Teraz mamy tutaj dwie takie części. Jedna to jest falownik ten srebrny, tutaj zaznaczyłem go na szaro, a druga część to jest ten falownik niebieski i też zaznaczyłem go na niebieski. Ten prąd, który tutaj jest pokazany, to jest prąd, który został pobrany z naszego magazynu. Przy tym 40-watowym pistolecie do kleju prąd, jaki został pobrany z magazynu, to jest 1,9 ampera. I znowu założyliśmy, że 53 V miała bateria, więc moc, jaka została pobrana z baterii, to jest 100 watów. No można by pomyśleć, 40 watów tutaj urządzenie zużywa, a my tutaj baterii zabieramy 100 watów. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy jeden inwerter będzie miał straty. Te straty, oprócz tego, że inwerter czy falownik potrzebuje jakąś część tej mocy zużyć na własną pracę, no to jeszcze mamy straty, ponieważ ten prąd stały musimy zamienić na prąd przemienny i dopiero później ten prąd przemienny wykona nam daną pracę. Tutaj przy tym szarym falowniku wyszło nam, że strata jest podana tutaj w watach, to jest 60 watów. Mamy straty przy obciążeniu 40-watowym, tak? Natomiast niebieski falownik, ten tutaj, on pobrał nam z akumulatora, pobrał nam z magazynu 1,2 ampera, czyli moc wyliczona, jaką pobrał z magazynu, to jest prawie 64 W i stratę tutaj mamy na poziomie 24 W. Tutaj mamy 60 W, tutaj mamy 24 W. Teraz przejdźmy do następnego urządzenia, które żeśmy testowali. To była ta wiertarka i ta wiertarka pobierała z sieci naszej 0,9 ampera prawie i to było 211 watów.
Teraz tak, to 211 W to część domostw będzie miało takie bazowe zużycie prądu. To jest ta moc, która jest zużywana non-stop poprzez te wszystkie urządzenia, które pracują sobie gdzieś tam w tle. Takie jak tam, nie wiem, lodówka, modem do internetu, jakiś tam komputer, urządzenia na stand-by'u, które tam są, jakieś ładowarki gdzieś tam mamy wpięte do gniazdek, no to mniej więcej możemy przyjąć, że takie 200 watów taki mały dom będzie sobie zużywał, przynajmniej tutaj w Anglii. Nasz srebrny falownik pobrał 5,3 ampera i z wyliczeń wyszło, że to jest 281 watów. 211, 281 strata, czyli koszt używania magazynu i falownika 69, no prawie 70 watów. Jak to wyglądało w niebieskim? No niebieski falownik, pobór prądu z akumulatora, zaznaczam, to jest pobór prądu z akumulatora, a to jest pobór prądu z sieci. Więc tutaj nie możemy bezpośrednio porównywać tych dwóch wartości, ale możemy spokojnie porównywać sobie moc. Pobór prądu z akumulatora 4,4 ampera, pobór mocy z akumulatora 233,2 W. Tu było 280, tu 233. Tutaj mamy stratę, czyli koszt używania naszego falownika i magazynu na poziomie 23. Mniej więcej tyle samo, co przy tym bardzo niziutkim poborze prądu. 22 W idzie w ciepło, idzie na straty związane z transformacją prądu stałego na prąd przemienny. No i teraz nasz grzejnik. Grzejnik z sieci pobierał 8, prawie 9 amperów i to było 1990 watów. Tyle zostało zmierzone na grzejniku. I teraz falownik, nasz srebrny falownik pobrał z naszego magazynu 43,4 ampera. Wyliczyliśmy, że to była moc pobrana z magazynu na poziomie 2300 watów, czyli 2,3 kW. Czyli strata tutaj, czy koszt użycia tego falownika to było 310 watów. Niebieski z kolei falownik pobrał nam z akumulatora czy z magazynu 42,2 ampera i to było 2237 watów. 2237 watów, czyli koszt używania takiego falownika wynosił 247 W. Ja tutaj jeszcze mam poprzednie testy też uwzględnione. Bez obciążenia, całkowicie bez obciążenia. Szary falownik pobierał sobie z akumulatora non-stop 0,97 ampera i to było 69, no prawie 70 watów non-stop na biegu jałowym, a nasz falownik ten niebieski pobrał 1,1 ampera średnio, bo jak pamiętacie, to tamto pobór skakał od 0,02 do 0,3 ampera i średnio w tym trybie takim oszczędzania ten falownik pobierał 17 W. I tutaj mam zestawione straty. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, jeżeli mielibyśmy nasz falownik obciążony non-stop mocą rzędu 60 W, to na dzień, na samą pracę falownika potrzebowalibyśmy 1,4 kWh, tak, w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o ten srebrny falownik, natomiast jeżeli chodzi o niebieski falownik, to ten pobór mocy, który byłby non-stop przez 24 godziny, to by było około 0,5 kWh.
tak? Jeżeli to byłby nasz bazowy pobór prądu. Jeżeli z kolei byłoby to 69 do prawie 70 watów, no to tutaj dodatkowo trzeba byłoby doliczyć 1,6 kWh, natomiast przy tym niebieskim falowniku, no to znowu pół kWh trzeba byłoby doliczyć, natomiast jeżeli będziemy mieli bardzo duży pobór prądu w poziomie 2 kW non-stop, to przez dzień stracilibyśmy 7,5 kWh tutaj na tym srebrnym falowniku, a na niebieskim falowniku stracilibyśmy prawie 6 kWh. No i bez obciążenia oczywiście ten srebrny, tak jak żeśmy już mówili to wcześniej, zużywa 1,6 kWh dziennie, a ten niebieski niecałe pół kWh. Teraz czy to jest ważne? I tak i nie. Jeżeli mamy grid, jeżeli mamy dostęp do sieci elektroenergetycznej, albo mamy wystarczającą ilość paneli słonecznych na dachu i nasz magazyn jest duży albo stosunkowo duży, duży magazyn to ja mówię no minimum 15 kWh, to te straty, które tutaj są, no możemy sobie pominąć, ale jeżeli liczymy każdą jedną watogodzinę, która jest odbierana z tego naszego magazynu, no to wtedy musimy uwzględnić również te straty tutaj, które są i które zawsze na każdym falowniku będą. No bo jeżeli mamy obciążony falownik, ten falownik się grzeje, tak? No skoro się grzeje, to ta energia, która została zabrana z naszego akumulatora, nie tylko idzie na tą pracę, która jest dla nas użyteczna, ale są również straty. Straty w postaci ciepła, które się wydziela z tego falownika, straty w konwersji. To wszystko trzeba sobie dodać. No bo zauważcie, jeżeli ktoś ma bardzo malutki magazyn, a bardzo malutki magazyn to ja mówię 5 kWh, tak? Taki magazyn, które tutaj były bardzo popularne, Pylonteki takie 5 kWh i bardzo dużo ludzi tutaj w Anglii ma te magazyny pomontowane i mają pojedyncze 5 kWh magazyny. Teraz jeżeli oni będą mieli sobie taki falownik, który będzie bardzo dużo marnował tej energii, no to czas zwrotu takiej inwestycji będzie bardzo, bardzo duża. Jeżeli sobie weźmiemy tutaj, popatrzymy na straty, nawet tutaj w ciągu dnia, tak, 1,4 kWh albo 1,6 kWh przy obciążeniach rzędu 60 watów, tak, a tutaj mamy pół kWh, czyli mamy 3 razy więcej zużywa nam ten srebrny falownik niż ten falownik niebieski. Jeżeli uważacie, że trzeba byłoby jeszcze o czymś powiedzieć, no to dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie nagram odcinek o tym mówiący. Tymczasem już bym się z Wami pożegnał na dzisiaj. Bardzo wielkie dzięki za wszystkie komentarze i uwagi. Ja bardzo dziękuję za to, żeście spędzili tutaj ze mną tyle czasu. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za kawę. Jakby ktoś bardzo chciał mi postawić kawę, to tam link zostawiam na dole oczywiście. Do zobaczenia następnym razem.